Pamiętasz to? To znaczy, że emerytura jest bliżej niż myślisz. Czy pamiętacie może te słynne animacje Versus stojące obok As Dev Movie? Links 2, 3, 4, links 2, A może natrafiliście na ten trend w 2022? Okazuje się, że to nie tylko były śmieszne filmiki na YouTubie, czy memy, ale część historii internetu, jak i również nowo powstałej Rosji? Yo, z tej strony Devi i powróciłem do żywych, żeby znowu przedstawić wam ciekawostki z dzieciństwa wczesnych lat 2000. Dlatego jeśli podoba wam się moja praca i format, to zostawcie lajka, suba i komentarz, a ja już zacznę o tym, jaki związek ma parodia na YouTubie z upadkiem Sowietów. Rosyjska Federacja Socjalistyczna Republika Radziecka, w skrócie RFSRR, była w latach 1917-1922 niepodległym państwem. Natomiast w latach 22-91 stała się jedną z republik Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, największa powierzchniowo i ludnościowo. Jak wiemy z historii, Związek Radziecki istniał 69 lat, nice, a najsłynniejszym momentem w historii była zimna wojna, która trwała od 1947 do końca Sowietów. W wyniku zawarcia porozumienia białowieskiego z 1991 i deklaracji rozwiązania ZSRR przyjętej przez Radę Republik Największej Rady ZSRR, Republika Rosyjska zyskała ponownie niepodległość. Stolicą Rosji do lutego 1918 roku był Piotrogród, lecz wobec ofensywy armii niemieckiej przeniesiono stolicę do Moskwy. A Moskwa to miejsce, gdzie zaczyna się nasza historia. Red Meduza Studio zostało założone 10 listopada 2007 roku przez taką ekipę. To studio animatorów mające pierwszą bazę na Malej Gniezdnikowy Lane 12/27 w Moskwie. Niestety nie znalazłem żadnych śladów na Google Maps. Wpisując stary adres i przeglądając przez stare zdjęcie ze Street View, możemy zauważyć, że nic nie możemy zauważyć. Nie ma żadnych znaków, żadnych plakatów, czegokolwiek, co by wyróżniało miejsce i mówiło, że tak, to tutaj było to studio. Jeśli mielibyśmy tłumaczyć na przykład znaki, które tutaj się znajdują w Cerlicy, na starych zdjęciach przede wszystkim oznaczają, że była to jakaś biblioteka czy wypożyczalnia książek i nic konkretnego, poza oczywistymi barami, które nawet przetrwały do 2020, jak można zobaczyć. Jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu ich studio nie było w ogóle oznaczone, albo wejście było po drugiej stronie przez ten tunel między budynkami i być może tam były jakieś znaki, że było tutaj właśnie studio animatorów. Red Meduza już wtedy reklamowało się jako studio animatorów z full serwisem z produkcją pod klucz. Jak można przeczytać na ich stronie, oferują spójne, jakościowe animacje i produkcje komercyjne, ale i też indywidualne dla osób prywatnych. Ich usługi były szeroko wykorzystywane w telewizji i marketingu przez organizacje i korporacje lokalne, ale i również przez znane marki globalne jak Samsung, Blendamed lub Pepsi czy Nestle. Z tego, co możemy znaleźć w internecie i w komentarzach Rosjan, są pionierami i głównymi twórcami animacji w państwie rosyjskim, a ich dzieła są wspominane i rozpoznawane przez tysiące Rosjan. Po naszej stronie internetu są jednak znani z animacji Versus, a nie reklam lub bajek. Ale czy na pewno? Aktualny zespół składa się z tych trzech osób. Na nowym adresie Smol Zlatostiński Lane 6 w Moskwie. Można łatwo zauważyć, że jedyne nazwisko, jakie pozostało, to Krawaczenko, należące najprawdopodobniej do żony Borysa Krawaczenko, czyli dyrektora i producenta Red Meduza, który możliwe, że był założycielem studia, choć nie znalazłem nigdzie definitywnego potwierdzenia. Możliwe, że studio powstało jako taki projekt grupowy. Dlaczego studio zmieniło pracowników i adres? Co się stało z resztą ekipy? Trudno powiedzieć.
Moim strzałem jest to, że członkowie starej ekipy rozeszli się do innych miejsc pracy, na przykład za granicę, do innych studiów i tym podobne, a po znalezieniu nowych artystów Borys oddał stanowisko teoretycznej żonie. Niemniej jednak udało mi się znaleźć coś więcej o jednej z osób starej ekipy. Blynikow urodził się 2 lutego 1989 roku w Moskwie, czyli 2 lata przed upadkiem ZSRR. Trudno znalezienie jakichkolwiek danych o tym animatorze, przynajmniej po naszej stronie internetu. Niemniej jednak, jak policzymy prostą matematyką, zaczął pracę w RM mając 18 lat. Równolegle do tej pracy założył w duecie kanał i studio Aribes z Dimon Ksajdownik. W październiku 2007, czyli ledwo miesiąc przed powstaniem Red Medusa. Aribes to studio i kanał, który również udzielał i nadal się udziela animacjami komediowymi i parodiami. Najbardziej znana seria to prawdopodobnie Batmetal, przedstawiający utwory metalowe z Batmanem w roli głównej. Można na ich kanale znaleźć nawiązania i współpracę z RM, niemniej jednak, jak widzimy na kanale YouTube i innych serwisach, śmiało możemy stwierdzić, że ten duet zajmuje się bardziej animacjami do muzyki i okładkami. Równie śmiało można stwierdzić, że głównym wokalistą i kompozytorem, z którym współpracują, to Alex Vass, który najprawdopodobniej podkładał głos do przeróbki Face Fisted Metalocalypse Death Claw w wspomnianym Batmetalu. Ciekawe, oryginalny utwór jest pod wydawnictwem Cartoon Network, studia kreskówek znanego z naszego dzieciństwa, który jeszcze swoją drogą jest częścią Adult Swim, znany z kreskówek dla starszych i dorosłych. Oj, jaki ten świat animatorów jest malutki. Podsumowując, coś co było dla nas zwykłą serią animacji na YouTube, było wprawdzie początkiem dużej kariery animatorskiej pracowników studia Red Medusa i nie tylko. Ich twórczość powstała idealnie w okresie rozwoju YouTube'a i internetu, idąc w parze z nowymi technologiami do animacji, jak na przykład Flash. Muszę przyznać, że jest to niezwykłe, jak ścisłym, a zarazem rozległym środowiskiem są animacje w internecie i popkulturze. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego z tego filmiku i z mojej strony to tyle. Jeśli spodobał wam się ten content, to polecam sprawdzić kanał, bo może znajdziecie coś jeszcze, co wpadnie wam w oko. Elo. Этот вечер